zdejmujemy obudowę i mamy bardzo, bardzo wygodny dostęp do wszystkich elementów odkurzacza. Tutaj nawiasem mówiąc, teraz przy kolejnym wyjmowaniu szczotki odłamała mi się ta blaszka, o, ta od szczotkotrzymaczy. O, teraz przez chwilę było to słychać. On jest jednak wymiarami bardzo, bardzo podobny, ten nowy silnik, który zamówiłem. Jakiś taki chiński no name i on mi się akurat przyda do tego czyszczenia. Ten i ten są podpisane jako motor, czyli przewody prowadzące do silnika. Starałem się dobrać możliwie zbliżony rozmiarem. Cześć, dzisiaj mam tutaj w warsztacie trochę nietypowego gościa, nietypowego jak na ten kanał, no bo jednak oglądamy tutaj przede wszystkim bardzo stare, zabytkowe urządzenia, w tym właśnie stare, zabytkowe odkurzacze, a ten odkurzacz, który mam dzisiaj na stole warsztatowym, co prawda jest już w pewnym sensie stary, nie jest to urządzenie z ostatnich kilku lat, no ale daleko mu także do urządzenia zabytkowego. To jest odkurzacz LG model V3340D. W tej chwili, prawdę mówiąc, nawet nie wiem dokładnie z którego roku, no ale w każdym razie nie jest to urządzenie z tej kategorii, która najczęściej tutaj na kanale się pojawia. No ale przecież, jeżeli ktoś Was poprosi, zwłaszcza z najbliższego kręgu, o rzucenie okiem na nieprawidłowo działający odkurzacz, no to nie powiecie z obrzydzeniem, ale nie, to mnie nie interesuje, bo jest zbyt nowy, tylko po prostu bierzecie taki odkurzacz i go tutaj w warsztacie oglądacie, tym bardziej, że mnie, prawdę mówiąc, budowa tego odkurzacza też ciekawiła, bo no, takie nowsze urządzenia jednak dosyć rzadko tutaj goszczą, więc fajnie byłoby go też obejrzeć. O co chodzi z tym odkurzaczem? Od użytkowniczki tego odkurzacza wiem, że po prostu podczas odkurzania nagle coś w tym odkurzaczu, cytuję, stuknęło i odkurzacz zaczął bardzo głośno pracować. Wydaje mi się, że chyba znalazłem przyczynę, ja już sobie tak wstępnie rzuciłem okiem na ten odkurzacz, chyba znalazłem przyczynę i zaraz spróbujemy ten odkurzacz chyba w najprostszy możliwy sposób naprawić, czyli po prostu wymienimy tutaj silnik, bo sprawa jest dosyć pilna, a ja tym silnikiem, który tutaj w tym odkurzaczu się znajduje, już na spokojnie zajmę się pewnie w jakimś następnym odcinku. Rzućmy może najpierw szybko okiem na to, jak ten odkurzacz jest zbudowany, a zbudowany jest w sumie w bardzo, bardzo prosty sposób. Ja przyznaję, że już go wstępnie odkurzyłem, bo tutaj zwłaszcza ta komora silnika była jednak bardzo mocno zakurzona, po prostu strasznie bym się wybrudził grzebiąc w tym odkurzaczu. Po pierwsze tak, mamy tutaj komorę, w której znajduje się worek na kurz, silnik odkurzacza, zwijacz przewodu, wyłącznik, kondensator przeciwzakłóceniowy, przewód przyłączeniowy. To są właściwie te główne elementy odkurzacza, pomijając plastikową obudowę. Przewód przyłączeniowy jest połączony ze zwijaczem przewodu. Jest tutaj nawinięty ten zwijacz, nawiasem mówiąc, całkiem dobrze działa. Tutaj od zwijacza przewodu jeden przewód, ten niebieski, prowadzi do tej płytki przyłączeniowej z kondensatorem przeciwzakłóceniowym, a drugi przewód brązowy prowadzi tutaj do wyłącznika. Od wyłącznika brązowy przewód prowadzi tutaj także do tej płytki przyłączeniowej, a od tej płytki dwa przewody, te niebieskie czy granatowe, ten i ten, prowadzą już do uzwojeń silnika. Silnik typowy, komutatorowy, szczotkowy. Tutaj są szczotkotrzymacze, jeden, drugi po drugiej stronie. Zaraz ten silnik od razu wyjmiemy. Tutaj uszczelką, przez tę uszczelkę i tu przez tę amortyzującą gumę na końcu jest dociśnięty tutaj do tego miejsca, przez które zasysa powietrze z komory worka na kurz. Tu jest jeszcze taki, nie wiem, fizelinowy, prosty filtr umieszczony. Taki też nieduży filtr znajduje się jeszcze tutaj na wylocie powietrza z tego odkurzacza. No i to jest tak naprawdę wszystko. Konstrukcja tak naprawdę niewiele różniąca się od starych, od zasady funkcjonowania starych tych cylindrycznych odkurzaczy, czy starych Zelmerów, czy innych. Po prostu troszeczkę inaczej skonstruowana obudowa. Bardzo łatwa, nawiasem mówiąc, do rozmontowania. Nie będę tego wszystkiego teraz zamykał. Tutaj znajdują się po prostu jedna, z drugiej strony druga. Dwie śrubki, odkręcamy te śrubki
zdejmujemy obudowę i mamy bardzo, bardzo wygodny dostęp do wszystkich elementów odkurzacza. Silnik jest tutaj po prostu włożony na wcisk. Uszczelka, która uszczelnia tutaj ten otwór na zasysane powietrze. Silnik jest podłączony 2 przewodami do tej płytki przyłączeniowej. Tu jeszcze jest taka gumowa, amortyzująca podkładka znajdująca się z tyłu, w której jest zamontowany tutaj w obudowie odkurzacza. Nie jest w żaden sposób tutaj jakoś przykręcony. Tutaj mamy 2 przewody połączone z naszą płytką przyłączeniową. Silnik właściwie już wyjęliśmy, zdejmuję jeszcze tę gąbeczkę i silnik mamy na wierzchu. O co chodzi z tym silnikiem i co może być ewentualnym powodem jego złego, bardzo głośnego działania? Ja sobie oczywiście po wyjęciu tego silnika najpierw sprawdziłem szczotki, odchyliłem tutaj, no nie wiem, mogę to zrobić, odchyliłem tutaj te trzymadełka, wyjąłem taką szczotkę. Tutaj nawiasem mówiąc teraz przy kolejnym wyjmowaniu szczotki odłamała mi się ta blaszka, ta od szczotkotrzymaczy. To jest takie trochę może mało solidne, bo teraz byłby kłopot z zamocowaniem tej całej szczotki w środku, ale ja po prostu troszkę tutaj ten szczotkotrzymacz wygnę w taki sposób, żeby on tę blaszkę i całą tę sprężynkę w środku trzymał. O, dobra, ja tutaj tak delikatnie zaklepałem te brzegi tego szczotkotrzymacza, tak żeby ta blaszka po prostu nie wyskoczyła ze środka razem z całą szczotką. Także teraz powinno się to trzymać. Czyli to takie odginane mocowanie szczotek jest, powiedziałbym, takie, no nie wiem, może nie jednorazowe, ale umożliwiające 1, może 2 wymiany takich szczotek. Na więcej nie jest to przewidziane, ale zawsze można troszkę ten szczotkotrzymacz zaklepać, tak żeby to się w środku trzymało. Także szczotki sprawdziliśmy, że są dobre. Ja też troszeczkę przy okazji tutaj takim drobnym papierkiem ściernym, przynajmniej tak z zewnątrz dotykając, wyczyściłem też ten komutator, bo on był dosyć mocno zabrudzony. Jest już teraz troszeczkę przetarty. Natomiast zauważyłem, że tutaj chyba w tym łożysku rozpadło się to łożysko. Tutaj widać, że brakuje kilku kulek. Prawdę mówiąc, nie wiem, one musiały jakoś tędy wyskoczyć. Prawdopodobnie to był ten jakiś trzask podczas odkurzania, aczkolwiek tych kulek tutaj chyba nigdzie nie znalazłem. Nie wiem, może one się wysypały jak otwierałem tę pokrywę, a może gdzieś tutaj siedzą w środku. No nie wiem, w każdym razie wydaje mi się, że tutaj rozsypało się łożysko. Co prawda ten wirnik się obraca i nawet nie ma jakichś dużych luzów, ale wydaje mi się, że jak on wejdzie na jakieś wyższe obroty, to wszystko zaczyna jednak troszeczkę drgać i stąd ta głośna praca tego odkurzacza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Będę chciał ten silnik rozebrać, wymienić to łożysko, zmontować go jeszcze raz i wtedy zobaczymy, czy będzie dobrze działał. Czy to faktycznie jest ta przyczyna. Ja go spróbuję jeszcze raz zamontować w tym odkurzaczu. Może uda nam się odtworzyć tą wadliwą pracę tego silnika. Aczkolwiek próbowałem go też uruchamiać na niższych obrotach, podłączonego przez regulator napięcia i właściwie działał bardzo dobrze, dopóki nie podniosłem napięcia i nie zaczął pracować już przy napięciu znamionowym 230 V. Podłączam tutaj przewody do silnika. Wkładam silnik tak, żeby był tutaj ładnie zamocowany. Może być w ten sposób. Podłączyłem ten silnik teraz do mojego regulatora napięcia, który tutaj najczęściej do takich testów używam. Warto mieć okulary ochronne, gdyby coś z tego silnika wyleciało. Ja go teraz nie włączę jeszcze przy tym znamionowym napięciu 230 V, bo on jednak tutaj nie trzyma się dobrze. Dopiero jak zamkniemy tą pokrywę, podniosę napięcie, ale zobaczmy najpierw, jak on pracuje przy takim no, znacznie obniżonym napięciu. Teraz poniżej 100 V na pewno. Odłączę to na chwilę. Wydaje się, że pracuje dobrze, aczkolwiek tutaj nawet przy tym obniżonym napięciu widać dosyć mocne już iskrzenie
na tych szczotkach. Może trochę niepotrzebnie założyłem tę gąbkę, bo będzie utrudniała obejrzenie tego. Może ja ją jednak zsunę, przepraszam. Na chwileczkę wyjmę silnik. O, zsunę tę gąbkę. Przynajmniej tak gdzieś tutaj na bok. Bo ona po prostu zasłania. Włożę jeszcze raz silnik. Dobra, niech ta gąbka sobie tutaj z boku leży. Spróbuję go jeszcze raz włączyć. Nie wiem, czy widzieliście, jak robiłem też takie ujęcie telefonem, starałem się tam w środku to sfilmować, było widać takie też dosyć wyraźne iskrzenie tam na jednej ze szczotek, aż takie iskry wylatywały tutaj wzdłuż tego komutatora. Stąd pewnie też taki troszkę nieprzyjemny zapach tego silnika. Wyjmijmy go jeszcze raz. Odłączyłem oczywiście odkurzacz od zasilania. Wyjmuję silnik, zdejmuję tutaj z niego te gumowe uszczelki, odłączam przewody. Tę uszczelkę też mogę tutaj zdjąć. O, mam już silnik, on nawet się jakoś nie nagrzał podczas tej krótkiej pracy za bardzo. No co, za to iskrzenie może odpowiadać albo jakaś przerwa na uzwojeniach wirnika, czyli mielibyśmy wtedy przerwę w którymś miejscu pomiędzy szczotkami, albo jakieś zwarcie uzwojeń wirnika, ale zwarcia uzwojeń wirnika pewnie teraz raczej nie wykryje. Bardzo chciałbym kiedyś kupić takie stare urządzenie, to się chyba zwarciownica nazywało, albo tester wirników, czy tester tworników. Coś takiego w latach PRL-u produkowała na przykład krakowska spółdzielnia Wspólnota, z której już tu kilka urządzeń, kilka silników między innymi oglądaliśmy. Oni różne też takie urządzenia probiercze produkowali i można by taką zwarciownicą sprawdzić, czy gdzieś na wirniku, oczywiście po wyjęciu tego wirnika z silnika, czy tam gdzieś są jakieś zwarcia międzyzwojowe, ale tym się zajmiemy kiedy indziej. Tak jak mówię o tym silniku, choćby dla zabawy zrobimy sobie oddzielny odcinek. Ja, tak jak powiedziałem, zrobiłem taki najprostszy test, ustawiłem tutaj na sprawdzenie połączenia, ustawiłem sobie miernik, dotknąłem do szczotek. Teraz na przykład mamy połączenie i, przepraszam, położę ten silnik. I trzymając tutaj te sondy, o, mogę też tutaj trzymać przy szczotkotrzymaczach, na jedno wychodzi. Po prostu obracałem tym wirnikiem, sprawdzałem, czy gdzieś jest jakieś miejsce, w którym nie będziemy mieli połączenia, tak jak już przy kilku starszych oglądanych tutaj silnikach był taki przypadek. Ale nie, zobaczcie, tutaj wszędzie jest połączenie, czyli na pewno nie jest przerwane żadne uzwojenie tego wirnika. No ale wydaje mi się w każdym razie, że trochę zbyt mocno ten silnik iskrzy. Ale nie zobaczyliśmy tego głównego powodu. Ja jeszcze raz go tutaj zamontuję, przepraszam, już może bez tej uszczelki. I spróbujemy jeszcze raz zamknąć tę pokrywę i ewentualnie uruchomić go już przy napięciu znamionowym 230 V i może uda się nam właśnie usłyszeć tę nieprawidłową pracę tego silnika, bo jak na razie, prawdę mówiąc, on wcale tak bardzo źle przy tym niższym napięciu nie pracował. Dobra, o, może tak go położę, żeby te przewody się trochę tutaj nawijały. To mogę odłożyć, zamknę teraz tę pokrywę. Nie muszę jej przykręcać, ale chciałbym, żeby ten silnik był jednak przynajmniej troszkę solidniej w środku trzymany. Ok, podłączę teraz jeszcze raz silnik do zasilania, zwiększę napięcie i podniosę je teraz.
teraz przez chwilę było to słychać. Dobra, nie będę dalej tego silnika męczył, ale słyszeliście na pewno. Nie jestem pewien, czy jest to właśnie, odłączam tutaj wszystko, wyjmuję jeszcze raz ten silnik. Przyznaję, że nie jestem pewien, czy to może być wina tego łożyska, które moim zdaniem tutaj jest już uszkodzone. Zobaczymy. Rozmontujemy to wszystko i wtedy się tym silnikiem zajmiemy. Ale na jego miejsce chciałbym teraz zamontować zupełnie nowy silnik, który sobie zamówiłem. On kosztował kilkadziesiąt złotych, nie wiem, chyba góra 60 zł, czy niecałe 60 zł. Zmierzyłem sobie oczywiście ten silnik, który tutaj znajdował się oryginalnie, mniej więcej, to nie jest kwestia co do milimetra, ale on jest jednak wymiarami bardzo, bardzo podobny, ten nowy silnik, który zamówiłem, jakiś taki chiński no-name. Natomiast powinien tutaj całkiem ładnie dać się wpasować do tego odkurzacza. Zaraz go zamontujemy i zobaczymy, jak odkurzacz będzie działał z tym silnikiem. A tym, tak jak powiedziałem, zajmiemy się w oddzielnym odcinku, rozmontujemy go, zobaczymy, obejrzymy ten wirnik, obejrzymy to łożysko, zmontujemy ponownie. Może będzie działał, a jak nie, to nie. Jeszcze tylko, skoro mamy już tą obudowę otwartą, to wyczyśćmy ją jeszcze troszkę lepiej z kurzu. Ja, tak jak powiedziałem, już częściowo ją czyściłem, ale jeszcze to poprawimy. Wziąłem sobie mój stary odkurzacz Zelmer 100.8, którym już tutaj na kanale się zajmowaliśmy i on mi się akurat przyda do tego czyszczenia. Dobra, myślę, że to wystarczy. Już jest ten odkurzacz w miarę czysty w środku. Tutaj, nawiasem mówiąc, na tym kondensatorze są napisy, ale ja kompletnie nawet zrobiłem sobie powiększenie telefonem, ale kompletnie nic nie mogłem tam przeczytać. Natomiast ta płytka jest o tyle fajna, że jak się odłączy te przewody, to właściwie no nie sposób ich potem pomylić, bo ten i ten są podpisane jako motor, czyli przewody prowadzące do silnika, no a ten i ten to są przewody prowadzące do przewodu, do zwijacza przewodu, do przewodu zasilającego i do wyłącznika. Także nawet nie można tutaj za bardzo niczego pomieszać. No to co, zamontujemy teraz w odkurzaczu ten nowy silnik. Tutaj tak samo są zrobione te szczotkotrzymacze. No na to trzeba uważać, bo jak się te blaszki trzymające szczotki raz, dwa, trzy razy odegnie i dognie, to pewnie tak jak w tamtym silniku bardzo łatwo mogą tutaj pęknąć, więc jak nie ma potrzeby, jeżeli widać tam przez takie otworki w szczotkotrzymaczach, że te szczotki są długie i nie ma potrzeby ich wyjmować, to lepiej to zostawić w spokoju, żeby tego nie odłamać. No dobra, to zamontujmy tutaj teraz ten silnik. Tak sobie patrzę, ta uszczelka no w miarę dobrze na niego wchodzi. Założymy też tę piankową osłonkę. Jak to wygląda? Czy on tutaj dobrze wejdzie? Tak, chyba tak. To jeszcze koniecznie, o, tutaj tę dociskającą go gumę wejdzie. Ona bardzo ładnie wchodzi też, super. Tak jak powiedziałem, zmierzyłem ten oryginalny silnik. Starałem się dobrać możliwie zbliżony rozmiarem. Trzeba tą uszczelkę dobrze wmontować. No dobra, tutaj w jednym miejscu jeszcze tą uszczelkę taką czarną taśmą troszeczkę podkleiłem, żeby tutaj się lepiej trzymała. Wydaje mi się, że jest to ładnie tutaj uszczelnione. No to podłączamy teraz przewody. Tutaj jeden, tutaj drugi. I możemy zaraz zrobić próbę działania naszego nowego silnika. Tutaj nic się od tej płytki nie odczepiło. Czyli tak, podłączam nasz odkurzacz do regulatora napięcia.
regulator, ten już mogę odłączyć, regulator podłączam do zasilania, zmniejszę tu na razie napięcie. No i wydaje mi się, że nasz nowy silnik bardzo ładnie chodzi. Jeżeli dobrze pamiętam, to zamówiłem silnik o mocy 1400 W, tak jak tutaj jest podana maksymalna moc na tym odkurzaczu. Nie widziałem tam jakiegoś nadmiernego iskrzenia, także powinno chyba wszystko dobrze działać. Zamkniemy zaraz tę pokrywę, jeszcze raz na chwileczkę go włączę. No dobrze, to zamykamy teraz pokrywę, tylko uwaga, bo tutaj takie ząbki trzeba z tyłu zahaczyć. Ja już raz ją zamknąłem bez tego. I uwaga, żeby tu się nie przycięły żadne przewody. Momencik. Ok, chyba jest pokrywa zamknięta, no to przykręcamy teraz śrubki. Tutaj z tyłu spasowane, tak, bo jak nie, to tędy może też powietrze wylatywać. Ok, pokrywa jest ładnie przyczepiona. Ja ten filtr przy okazji jeszcze też wytrzepałem i odkurzyłem, także on jest w miarę czysty. Można by go w ogóle na nowy wymienić, ale niech już zostanie. No dobra, jakoś tam się mniej więcej ułożył. Zaraz włożę ten worek, chyba nie mam pustego, a może ten trochę wytrzepię z niego, bo on już jest tak nieco wypełniony, ale najpierw zobaczmy, jak nasz odkurzacz teraz po zmontowaniu będzie działał. Czy uruchamiać go? No spróbujmy go najpierw przez regulator napięcia. Jeszcze na chwileczkę. Zmniejszone napięcie. Włączam. Oj, i tak już nieźle zasysa. Nieźle, aż strach tu rękę przykładać, tak zasysa. Żartuję. Podłączę go w takim razie do zasilania bezpośrednio, już bez regulatora napięcia. Włączę zasilanie, włączmy teraz odkurzacz. Nie mam tutaj miernika podciśnienia, muszę się w to zaopatrzyć, ale muszę przyznać, że naprawdę bardzo solidnie zasysa powietrze. Ok, wytrzepałem troszeczkę ten worek, aczkolwiek koniecznie trzeba go założyć. Trzeba już tutaj założyć nowy. Nie pamiętam, jak ta ramka tutaj ma być zamontowana. Tak, chyba tak. Zaraz zobaczymy. Momencik. Okay. Mamy worek założony, tutaj ładnie z tym otworem się spasował. Podłączmy jeszcze raz na chwilkę ten odkurzacz.
dobra, myślę, że bardzo fajnie pracuje, nie śmierdzi, zasysa bardzo porządnie. Jeszcze troszeczkę tę obudowę wytrę i będzie mógł wrócić do właścicielki, a za jakiś czas postaram się dać Wam znać, jak ten odkurzacz pracuje. Ewentualnie, o tu jeszcze ten filtr wyczyścimy. Ewentualnie, jeżeli wróci do mnie do warsztatu, to jeszcze raz się z nim zobaczymy, a ja też zajmę się tym silnikiem i spróbujemy też zreperować, potwierdzić tę diagnozę. No dobra, niech to tak na razie będzie. O, tu jeszcze troszkę ten kurz wyczyszczę. Rzućmy może jeszcze przy okazji okiem na tabliczkę znamionową, tak jak to zawsze robimy przy tych starych odkurzaczach. LG Vacuum Cleaner, 230 V, prąd przemienny, 50 Hz częstotliwość sieci, maksymalna moc 1400 W, nominalna 1200 W, model V3340D, numer seryjny, nie wiem, być może tutaj się kryje data produkcji, ale tego nie jestem pewien, bo nie mam doświadczenia z tymi odkurzaczami made in Korea. No i to jeszcze niemieckie oznaczenia, że odkurzacz spełnia różne normy bezpieczeństwa. Kółeczko z przodu działa, z tyłu kółeczka działają. Myślę, że jest ok. Nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś narzeka na zbyt niską moc dzisiejszych odkurzaczy, no to taka wymiana silnika na ewentualnie mocniejszy też jest jakimś rozwiązaniem. Ważne tylko, żeby znaleźć silnik, który rozmiarami będzie mniej więcej pasował. Ja nawet będę chyba w jakimś odkurzaczu, nie pamiętam, Electrolux wymieniał też. W takim już dosyć nowym odkurzaczu będę też wymieniał silnik właśnie na mocniejszy, więc może to sobie tu przy okazji też w jakimś odcinku na kanale zobaczymy, jako taka odmiana od zabytkowych urządzeń. Wydaje mi się, że jest ok. Bardzo Wam za ten dzisiejszy odcinek dziękuję. Zobaczymy, jak będzie z tym silnikiem. No i mam nadzieję, że ten odkurzacz kolejne przynajmniej kilka lat spokojnie popracuje, zanim tutaj do mnie wróci do warsztatu.